Śpiwory, drodzy Państwo. Tak, wiem, że ten temat już był, natomiast mówiliśmy wtedy o śpiworach zimowych, typowo. Przynajmniej skupiłem się w tym materiale, bo materiał był ogólnie o tym, że wybieramy śpiwór, ale skupiliśmy się na śpiworach zimowych. Dużo się tam też pojawiło informacji takich ogólnych o wyborze śpiwora, dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. Oczywiście wyświetli się tutaj link, karta, kliknijcie, zapoznajcie się. Tutaj postaram się opowiedzieć o wszystkim krócej. To są śpiwory typowo letnie. Powiem Wam, czym kierować się przy wyborze letniego śpiwora, ale najlepiej mówić na przykładach, dlatego zacznijmy sobie od tego śpiwora, który już znacie. On pojawił się również w materiale tym ogólnym o śpiworach, gdzie skupiliśmy się bardziej na śpiworach zimowych. To jest śpiwór, otwórzmy sobie, czemu by nie, ale przede wszystkim porównajmy tutaj gabaryty. Jaki jest ten śpiwór, jaki ten i ten tutaj. Ten zdecydowanie najmniejszy, no bo wysokościowo po skompresowaniu on jest podobny do tego, co prawda, natomiast jest węższy, jest też najlżejszy. No to jest śpiwór tak zwany ultra light, no ale syntetyczny, bo wiadomo, że puchowe będą jeszcze lżejsze, no ale też droższe niestety. Także te śpiwory zostawmy sobie na później. Na razie przyjrzyjmy się temu śpiworowi najtańszemu. To jest śpiwór w cenie około 100 zł, lekko powyżej 100 zł. Dobry na sam początek, jeżeli nie chcemy przepłacać. No ale nie możemy się tutaj spodziewać tych udogodnień, tych rozwiązań, które będą w tych śpiworach droższych. O nich za chwilę. Natomiast teraz, jak wygląda taki zwykły śpiwór? No przede wszystkim główny mankament to jest to, że nie mamy tutaj tego pokrowca z pasami kompresyjnymi. Tak to się mówi dokładnie. Chodzi o to, żeby skompresować sobie całość w taki sposób, żeby wycisnąć powietrze ze śpiwora, żeby on zajmował zwyczajnie mniej miejsca w ekwipunku. No oczywiście możemy sobie takie pasy dokupić, możemy sobie wykorzystać pokrowiec z innego śpiwora, na przykład zimowego. Także to nie jest jakiś gigantyczny minus, który skreśla ten śpiwór, no ale warto odnotować, że niestety to jest taki zwykły worek tutaj. No i dobra, śpiworek różowy, bo to śpiwór mojej żony, jak już kiedyś wspominałem. Natomiast oczywiście występuje w innych kolorach. Jak widzicie, bardzo ładny, typowa mumia. Dlaczego mumia latem? No bo zimą wiemy już z poprzedniego materiału o śpiworach, że jest zwyczajnie mniej miejsca, mniej powietrza do ogrzania, szybciej rozgrzejemy ciepłem własnego ciała wnętrze takiego śpiwora. Natomiast przecież latem nie będzie nam zależało na tym, żeby było przesadnie ciepło. Dlaczego zatem mumia, a nie taki klasyczny kopertowy? Dlatego, że mumia po prostu po pierwsze waży mniej, po drugie mniej miejsca w ekwipunku zajmuje. No bo wyobraźmy sobie, jeżeli to by był taki klasyczny kopertowy, prostokątny śpiwór, no to dużo więcej by tego materiału i wypełnienia musiało tutaj się znaleźć. Droższe śpiwory, gęstość wypełnienia 100, natomiast tutaj gęstość wypełnienia 250. No a przecież mamy do czynienia ze śpiworami letnimi. W tańszym 250, bo są to gorszej jakości włókna. Nie są to włókna tak dobrze oddychające, tak dobrze rozprężające się, jak w tym wypadku. Dlatego trzeba było, skoro włókna gorszej jakości, no to trzeba było zastosować tych włókien więcej. No a skoro zastosowano ich więcej, to śpiwór automatycznie jest cięższy i większy. To jest najcięższy i największy śpiwór z prezentowanych i to są główne jego minusy. Jeżeli wybieramy śpiwór tani, dostaniemy śpiwór cięższy i większy. Po pierwsze, po drugie, mniej wytrzymały, bo nie będzie tutaj siatki ripstop, czyli możemy rozedrzeć śpiwór o szyszki, jakieś drobne kawałki drewna. Musimy uważać, najlepiej spać w namiocie w takim śpiworze lub też na macie szerokiej. To jest druga rzecz. Trzecia, nie ma tutaj mikrofibry w środku. To jest taki śliski materiał, który no, może nam się kleić do ciała, powodować, że zaczniemy się w śpiworze pocić, jeżeli będzie zbyt ciepło. No ale tak, narzekam na ten śpiwór. Przede wszystkim pokazuję tutaj minusy taniego śpiwora względem droższych. Włókna w kształcie no takim klasycznym, cylindrycznym, a wewnątrz mają aż 7 biegnących na całej ich długości otworów. Dużo powietrza takie włókno jest w stanie w sobie uwięzić. Dlatego jest to lepsze włókno niż włókna znajdujące się w tym śpiworze tańszym. W tym mamy również standardowe takie cylindryczne włókna, ale otwór jest tylko jeden. Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem są tak zwane włókna 3D. One mają taki specyficzny kształt, widzicie tutaj.
No i teraz, dlaczego one są lepsze? No dlatego, że o ile włókna takie cylindryczne, one rzeczywiście są w stanie uwięzić dużo powietrza w sobie, szczególnie te z 7 otworami, o tyle włókno tam do włókna przylega dość gęsto. No i wiąże się to z tym, że taki śpiwór będzie mniej oddychał. Natomiast takie włókna o takich niestandardowych kształtach, no one mają to do siebie, że jeżeli włókno jest przy włóknie, to powstają przestrzenie powietrzne pomiędzy włóknami. Oba te śpiwory zapewnią nam taki sam komfort cieplny. Pomiędzy włóknami 3D powstają przestrzenie powietrzne, dzięki czemu taki śpiwór dużo lepiej oddycha. Nie zapocimy się w takim śpiworze, tak jak moglibyśmy się zapocić w tym. No a jeżeli mówimy o śpiworze letnim, to właśnie tutaj, tak jak przy śpiworach zimowych się skupialiśmy na tym, żeby ten komfort cieplny był w jak najniższej temperaturze, żeby, no na temperaturze się głównie skupialiśmy, tak przy śpiworach letnich będziemy się skupiać przede wszystkim na oddychalności. Oczywiście musi być ten komfort termiczny zapewniony, bo czasami temperatury w nocy spadają rzeczywiście, nie chcemy zmarznąć, bo to zresztą jest śpiwór, no ale przede wszystkim musimy mieć tą oddychalność po to, żeby no zwyczajnie się w lecie nie zapocić. Także moim wyborem, już teraz wam mówię, jest ten śpiwór, no ale jest najdroższy, 230 parę złotych, z tego co pamiętam. Ten 170 parę, no i tutaj od razu mówię, warto dopłacić do tego śpiwora. Moim zdaniem. Chociaż ten śpiwór wcale nie jest zły. Mamy tutaj siatkę Ripstop diamentową. Ona jest wytrzymalsza, czyli ten śpiwór ma swoje zalety. Jeżeli potrzebujemy naprawdę wytrzymałego śpiwora, jeżeli często śpimy pod tarpem, gdzieś tam z tej karimaty, maty zjeżdżamy, chcemy, żeby śpiwór był przede wszystkim wytrzymały, no to rzeczywiście warto kupić ten, bo no dodatkowo jest tańszy od tego. Jeżeli zależy nam na wytrzymałości, to ten śpiwór, jeżeli na oddychalności, to ten. No a komfort termiczny porównywalny. No ale zobaczmy, co jest w środku, no bo tak gadać o śpiworach można, jak są zapakowane. Nie o to przecież chodzi. Na początek ten wytrzymalszy. Tutaj komfort temperatur zarówno w tym, jak i w tym to jest 10 stopni, w tym był 8 stopni. Mówię tylko o komforcie, dlatego że w lecie sugerujemy się tylko i wyłącznie tą temperaturą. Nie interesuje nas dolny limit w śpiworach letnich, bo po co tak naprawdę? No nie spodziewamy się niskich temperatur. Nie interesuje nas górny limit, bo jeżeli będzie naprawdę gorąco, to po prostu się rozepniemy albo w ogóle nie będziemy spalić pod tym śpiworem. W zimie rzeczywiście te zakresy będą nas interesowały. Tutaj przede wszystkim komfort, jeżeli kupujemy śpiwór na lato. Ładnie zaprojektowany. Śpiwór Highlander Voyager. Ultra light również. Tutaj mamy podobną wagę tych śpiworów. Tutaj 1,2 kg. Tutaj natomiast to jest 1 kg, czyli ten jest lżejszy dużo. Nie dość, że bardziej oddychający, to również lżejszy sporo. Także naprawdę ten jest ultra light bardziej niż ten. Główną zaletą tego śpiwora jest wytrzymałość i niska cena, jeżeli chodzi o te śpiwory syntetyczne z wyższej półki. Niższa cena w stosunku do tego śpiwora. Tego zalety za chwilę sobie omówimy, natomiast wracając do tego śpiwora, jest on dość lekki, mało zajmuje miejsca po skompresowaniu, a jest przede wszystkim bardzo wytrzymały. No i dodatkowe tutaj rzeczy, jakie widzimy, to jest oczywiście ściągacz w kapturze. To jest wszystko taki standard w śpiworach, także nie ma się tutaj nad czym rozpisywać przesadnie. Warto się natomiast rozpisywać nad zamkami. O tym mówiłem. Po pierwsze nad ich wytrzymałością, żeby nam się nie zerwały. Wsuwamy się pod śpiwór, próbujemy zapiąć go, on gdzieś haczy, zrywamy zamek. Zamek musi być w śpiworze wytrzymały, to nie mogą być jakieś malutkie zameczki. No i tak też jest tutaj, naprawdę wizualnie solidny jest ten zamek. Pęcherz alarmuje, trzeba wyjść w środku nocy ze śpiwora, próbujemy otworzyć śpiwór, a tu zaciął się zamek. No i w ciemnościach szukamy, gdzie on się zaciął, próbujemy go odblokować, nie da się. No i leżymy w tym śpiworze, bo nie możemy z niego wyjść. Bywa i tak. Bywało tak w śpiworze marki Fjord Nansen. W wielu śpiworach tak jest, że ten zamek się blokuje, no i tak naprawdę rzadko się zdarza. Jeden śpiwór na razie spotkałem, to był Highlander Echo i on rzeczywiście, w nim ten zamek się nigdzie nie zacinał. No ale zobaczymy jak jest w tym śpiworze. Prosty test, na całej długości jednym ruchem spróbuję rozpiąć i już zahaczył. Widzicie.
zebrał materiał. Tutaj wyjątkowo nie tą listwę wewnętrzną, tylko zewnętrzną. No i dobra, wyciągamy. Mam dość mocno zaszarpał. O, wyobraźcie sobie, że jest czarna noc, w ten sposób się zacięło. Nie możemy wyjść ze śpiwora, nie, latarka gdzieś daleko od nas, nie mamy jak sobie przyświecić. No i koniec. O, wyszarpałem, zamek się nie złamał. Jedziemy dalej. Raz się zaciął na długości na razie. No i znowu. Pod sam koniec tak naprawdę. No i teraz wypadałoby go mocniej pociągnąć. Czy się zerwie, czy też nie. No ale szarpnąłem dość naprawdę mocno. I wiecie co jest ciekawostką tutaj? Że on się wcale nie zerwał, tylko wyskoczył drugi zamek, bo tu jest zamek dwukierunkowy i on nam wyskoczył z zamka, ale nic się tutaj nie urwało. Co ciekawe. Zamek jest w całości, po prostu wyskoczył. Także muszę go z powrotem naprowadzić i wszystko będzie ok. No czyli naprawdę zamki są tutaj wytrzymałe. No i to jest podstawa. To jest podstawa, wytrzymały zamek. Nawet tym bardziej, że jeżeli haczy rzeczywiście zacina się, no to musi być wytrzymały, żeby się nie zerwał. Ten po prostu wyskoczył mi, także mogę go z powrotem tutaj wprowadzić. Zaraz się tym zajmę. Natomiast teraz przyjrzyjmy się kolejnemu śpiworowi. Tym razem jest to śpiwór najmniejszy, najlżejszy, ultralight, no ale też najdroższy. Nie dość, że najmniejszy i najlżejszy, to jeszcze ponoć najbardziej oddychający. Kolor alarmujący, będzie nas widać z daleka, jaskrawy. Także o ile tylko się gdzieś nie chowamy po lasach, to być może dobrze, bo jeżeli śpimy gdzieś, szczególnie pod chmurką, to dobrze by było, żeby nikt w nas nie wdepnął nad ranem. No i tu już zdecydowanie wnętrze jest lepszej jakości. Tu jest już ta mikrofibra, jest to wyczuwalne. Mucha łazi po mikrofonie. No wytrzymałość jest tutaj mniejsza zdecydowanie. Po pierwsze, ten materiał jest cieńszy zewnętrzny niż w tym śpiworze. Po drugie, no ripstop kwadratowy, a tutaj diamentowy. Ten materiał również jest zaletą. No bo tak, ten jest grubszy, ale to sprawia, że śpiwór jest mniej oddychający. Ten materiał jest cieńszy, więc lepiej będzie przepuszczał powietrze. W dodatku mamy tutaj te włókna 3D, które również sprawią, dzięki swojemu ułożeniu, dzięki temu powietrzu, które między nimi się zbiera, no sprawią, że ten śpiwór będzie lepiej oddychał. Także najlżejszy śpiwór, najmniejszy oczywiście po skompresowaniu, bo wymiary tych śpiworów są takie same. No zahaczył. Minusem każdego z tych śpiworów będzie właśnie to, że te zamki tutaj łapią materiał. No ale tak jak mówię, spotkałem się tylko z jednym śpiworem przez całe moje życie, który nie haczył, który nie łapał zamka. Gdzie zamek nie łapał śpiwora właściwie, o tak. Jedziemy dalej. Nie będę sprawdzał wytrzymałości tego zamka, z tego względu, że jest to identyczny zamek jak w tym śpiworze. Wiemy jak to się skończyło, można szarpać, zamek się nie urwie, po prostu wypadł. Tutaj trzeba go z powrotem włożyć. Sprawdźmy jeszcze w najtańszym śpiworze zamek. Do końca. Nie zahaczył się. Także jak widzicie, są też plusy takich tańszych śpiworów. Niby zamek mniej wytrzymały, ale jednak nie zahaczył się. Także z łatwością możemy z niego wyjść. Wyskoczył mi tylko tak jak tamten. Do końca również. Także jest jakiś plus tańszego śpiwora. Zamki się nie zahaczają, to jest tam naprawdę duży plus, bo to jest duża wygoda. Jeżeli w nocy musimy wyjść ze śpiwora, rozpinamy go, rzeczywiście z łatwością go rozepniemy, zapniemy, nie haczy się nigdzie, nie musimy szukać gdzieś tam, odblokowywać go w tych dwóch. Niestety zamek się zahacza, jak w większości śpiworów, które kiedykolwiek testowałem. No dobrze, czas na podsumowanie. Najtańszy śpiwór, który jest mało wytrzymały, ciężki, stosunkowo duży, natomiast na początek jak najbardziej się nada, szczególnie jeżeli chcemy tanio skompletować ekwipunek. Także no dużym plusem jest tutaj to, że zamek się w nim nie zacina. Lecimy dalej. Ten śpiwór dużo lżejszy, dużo również mniej miejsca zajmie w ekwipunku po skompresowaniu go. Ma duży plus, którym jest jego wytrzymałość. Siatka ripstop diamentowa. No i to jest główny plus tego śpiwora.
No i również to, że właśnie zajmuje mało miejsca w ekwipunku, jest stosunkowo lekki. Natomiast już tutaj za 230 zł około mamy śpiwór najlżejszy, również najbardziej oddychający dzięki włóknom 3D. No i również zajmujący najmniej miejsca w ekwipunku. Także to już wybór jest jak zwykle po waszej stronie. Albo bierzecie najdroższy, najlepszy, albo staracie się wypośrodkować, lub też z uwagi na to, że ten jest najwytrzymalszy, zależy wam na śpiworze takim pod tarm, gdzie często się zjeżdża z maty, nie chce się go rozerzeć, zależy wam na wytrzymałości, wtedy warto kupić ten, no bo dodatkowo nie dość, że jest wytrzymalszy od tego, to jest jeszcze tańszy od niego. No a dla początkujących oczywiście, którzy chcą tanio skompletować początkowy ekwipunek, taki śpiwór. Oczywiście nie musi być różowy. Także to było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jakie tematy was interesują w dalszej kolejności. Czy mają to być systemy hydracyjne, czy być może sprzęt rowerowy, a może kolejny odcinek z gadżetami. Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.